Witam Was na zamku w Rytrze, gdzie na początku trochę przybliżę Wam genezę jego powstania. Do dzisiaj jego najbardziej charakterystyczną częścią jest oczywiście kamienna wieża i na początku datowano ją nawet na wiek XII, ale ostatecznie teoria ta upadła i dzisiaj uważa się, że pochodzi ona z wieku XIII. A zamek, jako całość, w pierwszej fazie swojego istnienia został wzniesiony z samego drewna. I podobnie jak inne zamki tutaj w okolicy na południu Polski, pełnił rolę strażnicy przy komorze celnej nad rzeką Poprad, strzegąc ważnego szlaku handlowego. I ostatecznie dzisiaj uważa się, że zamek powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Kolejna tajemnica nierozstrzygnięta to fundatorzy zamku. W tym przypadku pojawiają się różne tropy. Jest mowa o rycerzach rozbójnikach, czyli Raubriterach, ponieważ nazwa ta jest bardzo podobna do najstarszej nazwy miejscowości, a brzmi ona Ritter. Kolejna teoria prowadzi nas do Teodora Świebodzica, ważnego rycerza z czasów księcia Henryka Brodatego w XIII wieku. Jeszcze jeden ślad to sam Jan Długosz, który opisuje w swoich dokumentach, iż właścicielem tej strażnicy był sądecki kasztelan Piotr Wydźga, a nieliczni świadkowie donoszą, że do dzisiaj nawet można tutaj wśród murów zamku spotkać jego ducha. Jakakolwiek jest prawda, to w roku 1312 Władysław Łokietek wspomina o tym zamku po raz pierwszy przy okazji pobierania cła przez klaryski z zakonu ze Starego Sącza. Dzieje się to również później w roku 1331, gdzie po raz kolejny pojawia się wzmianka o zamku w Rytrze przy okazji nadania mieszczanom sądeckim okolicznego lasu. Również to ten wiek jest bardzo udanym wiekiem dla tej budowli, ponieważ gdzieś około połowy wieku XIV drewniana zabudowa zostaje zastąpiona kamiennym murem obwodowym i pojawia się również ważny budynek mieszkalny. I w tej chwili całość przypomina nam już faktycznie murowany zamek, znajdujący się zdecydowanie w domenie królewskiej. Kolejny wiek XV wydaje się chyba najbardziej pomyślnym czasem dla tego miejsca, ponieważ jednym z jego właścicieli zostaje Piotr z Rytra, ówcześnie bardzo ważna wtedy postać w naszym królestwie, bo był on samym piastunem młodego króla Władysława III, później bardzo dobrze nam znanego jako Warneńczyk, który poległ podczas krucjaty. W kolejnym wieku XVI, kiedy zarządcą jest już Piotr Kmita, zamek wydaje się być częściowo zniszczony, a sam Piotr Kmita to kolejna ważna postać w dziejach Królestwa Polskiego i właściciel wielu innych zamków. Szybko mijający czas okazuje się bardzo nieprzychylny dla tej twierdzy, ponieważ już niedługo później, podczas potopu szwedzkiego, zamek zostaje bardzo mocno zdewastowany, a w roku 1658 w zasadzie nie pozostaje już z niego nic, za wyjątkiem części murów, majaczących z daleka na wysokiej górze. Jak widzicie na moim filmie, czy też zobaczycie to na moim filmie, kiedy podejdę pod samą wieżę, jest ona najbardziej imponującym elementem tego zamku. Mury tutaj, podobnie jak i mury kurtynowe, były bardzo grube, a w przypadku samej wieży 3 metry, a sam obwód wieży to niemal 10 metrów. Jest to przypadek klasycznego stołpu, czyli miejsca ostatecznego schronienia w razie oblężenia przez obce wojska, gdzie obrońcy odcinają się od szturmu już na samym ganku, do którego można się jedynie było dostać poprzez drabinę w oczekiwaniu na odsiecz. Już prawie wyszłem na górę, szybko to idzie, a po lewej mam stołp. Żałować możemy, iż nie zachowała się brama wjazdowa, bo była z pewnością imponująca. Znajdowały się tutaj kiedyś 3 potężne przypory,
głęboki rów, nad którym znajdował się most zwodzony. A jak zobaczycie pod sam koniec filmu, część zachodnia zamku, zamknięta zaokrąglonym murem, flankowała doskonale drogę wjazdową i umożliwiała morderczy, obronny ostrzał. Każdy zamek w średniowieczu posiadał studnię lub cysternę, a tutaj znakiem zapytania właśnie pozostaje ta cecha zamczyska, ponieważ nie odnaleziono tutaj żadnych śladów tej pierwszej czy też tej drugiej. Zatem nie wiemy do końca, w jaki sposób zaopatrywano tą warownię w wodę, bez której nie mogli się obejść mieszkańcy czy też obrońcy twierdzy. Posuwając się nieco w przyszłość, wielką porażką okazały się lata 70. XX wieku, gdzie przeprowadzono bardzo prowizoryczne prace archeologiczne, konserwatorskie. Wykonano je w ten sposób, iż rozebrano mury zamkowe, a gruz z tych murów fatalnie użyto do łatania wyrw w samej wieży, co tylko nastręczyło kolejnych problemów, powodując pęknięcia i częściowego zawalenia się samej wieży. Na szczęście powoli wznosimy od nowa nasze stare, średniowieczne twierdze i tak też było w tym przypadku. Powoli zrekonstruowano mur obwodowy i co roku trwają tu ustawiczne, powolne prace mające na celu przywrócić zamek do czasów swojej największej świetności. Powiem wam tak, zamek jest bardzo malutki i nie spędzicie tutaj raczej dużo czasu, ale naprawdę jest to bardzo malownicza okolica, jest tu bardzo pięknie, zresztą na dole widzimy rzekę Poprad, w zasadzie to już jesteśmy blisko oczywiście już Słowacji, tak więc całkiem inny region naszego kraju. Z pewnością, jeśli macie czas, to warto tu zajrzeć, może nawet zobaczycie przed chwilą jak ja, ptaki przelatujące mi tuż nad głową, nie wiadomo. Ale zostawiłem mojego pieska na dole i pora do niego wrócić, jest straszny upał. I kto wie, czy tu nie kręcą się jakieś żmije? Nie wiadomo, lepiej to sprawdzę. Jak widzicie, na szczęście przetrwał i nic mu się nie stało, a my już opuszczamy tą super, naprawdę fajną ruinę, do której warto zajrzeć, że się jeszcze raz powtórzę, jeśli będziecie tutaj, właśnie w okolicy. A moja podróż była ciężka, prawie 2 godziny jazdy, jakieś poboczne drogi, wiecie jak to jest, te wszystkie zamki mniej znane leżą na uboczu, ale moim zdaniem te zamki, które znajdują się właśnie w tych bocznych drogach, bardziej trudno dostępnym, powiedzmy, terenie, zdecydowanie warto je odwiedzić, są mniej znane, ale częstokroć są dużo bardziej efektowne od tych reklamowanych gdzieś bardzo szeroko. A więc my już wracamy z psem do samochodu i czeka nas długa droga, przecież jeszcze powrotna. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia. Myślę, że na kolejnych filmach o zamkach bądź innych filmach historycznych. Pamiętajcie, kciuk, subskrypcja, udostępnienie. W ten sposób pomagacie mi, jeśli lubicie mój kanał podróżniczo-podcastowy. Dzięki. Szczególnie prace te przyspieszyły od roku 2017, gdzie najpierw wykonano ścieżkę prowadzącą do zamku, podwyższono same mury aż o 2 metry oraz powstała ścieżka widokowa na murach. A co do najnowszych prac, to w roku 2023 przygotowano projekt rekonstrukcji majestatycznej bramy wjazdowej, a inicjatorzy tego pomysłu wciąż czekają na pozyskanie znacznych środków do wykonania tych ostatecznych prac.